pokazuje, że rtęć jako jeden pierwiastek może powodować ponad 200 zaburzeń neuropsychiatrycznych. Plus mamy metylortęć w rybach, są fani tuńczyka, fani sushi, którzy jedzą tego bardzo dużo, że palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka raka płuc, więc to jest podobnie jak z tymi toksynami. Dzieci z autyzmem mają znacznie wyższe poziomy toksycznych metali w tkankach niż dzieci neurotypowe. Większość, prawie wszystkie metody detoksykacji, które gdzieś tam Państwo próbujecie znaleźć w internecie, są niewłaściwe. Gościem dzisiejszego odcinka jest doktor nauk medycznych Piotr Witczak. Ekspert w immunologii i biologii medycznej, dietetyk, specjalista do spraw suplementacji i żywienia w chorobach przewlekłych, autor licznych publikacji naukowych. Pracował także w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Informacje płynące z dzisiejszego wywiadu nie są poradą zdrowotną. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem doktor nauk medycznych Piotr Witczak. Dzień dobry, kłaniam się. Witaj Piotrze, bardzo się cieszę, że wreszcie jesteś u nas na kanale. Już mieliśmy okazję się poznać ostatnio na naszej konferencji agenta specjalnego. Pod koniec października w Radomsku spotkaliśmy się z naszymi widzami, no i zaprosiliśmy tam wybitnych gości. Jednym z nich byłeś ty. Bardzo dobre opinie po twoim wystąpieniu. Więc idąc za tym, zresztą rozmawialiśmy sobie na konferencji, że dobrze by było coś nagrać i dzielić się tą potrzebną wiedzą z widzami, a że widzów świadomych w Polsce nie brakuje, szczególnie na YouTubie to widać bardzo i wydaje mi się, że ta świadomość rośnie, no to postanowiłem zaprosić Cię dzisiaj tutaj do Warszawy, do studia i podzielić się Twoją wiedzą z naszymi widzami. Bardzo mi miło, nie ukrywam, że miałem ogromną przyjemność uczestniczyć w tej konferencji. Naprawdę niesamowita atmosfera, bardzo wdzięczni słuchacze i rzeczywiście wiedza, którą przekazywali prelegenci łącznie ze mną, naprawdę jest dosyć mocno ukryta, jest cenzurowana, więc dobrze, że takie inicjatywy są, żeby pokazać ludziom prawdę, pokazać ludziom trochę inną stronę wielu różnych ważnych aspektów, czy zdrowia, ekonomii, czy kwestii żywności. Dokładnie tak. Wkrótce na kanale pojawi się debata, która tam się też pojawiła na naszej konferencji, debata Europa przyszłości, kto będzie nas w przyszłości karmił, więc też oglądajcie. A dziś myślę, że przejdziemy do ciekawego tematu, a tematem jest, wydaje mi się, że taki truciciel, który jest trochę ukrywany, mało się o nim mówi, jest to przyczyna wielu chorób. Ty właśnie poruszyłeś na konferencji ten temat, tak mnie on zainteresował, że stwierdziłem, że dziś chciałbym chociaż trochę o nim porozmawiać, a jest nim rtęć, bo o tej rtęci powiedziałeś i dla mnie to była taka nowość, no bo przecież rtęć zawsze pamiętamy z termometrów rtęciowych i jakoś to było tak blisko nas, nawet dosłownie, no bo ten termometr wsuwało się pod pachę, jak mama mierzyła temperaturę, więc jakoś nie kojarzyliśmy, że to może być coś takiego złego dla naszego organizmu. Powiedz Piotr, jakie są takie główne źródła narażenia właśnie na rtęć na co dzień, które są obok nas i może o tym nawet nie wiemy. No tak, no wielu osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że rtęć w dalszym ciągu jest bardzo istotnym czynnikiem, na który jesteśmy narażeni. Jest to źródło ekspozycji, które jest dosyć powszechne, co wiele osób może być tym zaskoczone, bo jednak rtęć nam się kojarzy z taką historią. Czasy zamierzchłe, kiedy to jeszcze w przemyśle była powszechnie stosowana, kiedy ludzie pracowali w różnych zakładach i ta rtęć była. Unia Europejska no, oficjalnie oczywiście wycofuje się z rtęci, ale nie do końca. I to paradoksalnie powinna się w pierwszej kolejności wycofać właśnie całkowicie z technologii medycznych, no bo to jest jakby najbliżej nas i bezpośrednio oddziałuje na nasze zdrowie. No właśnie to idzie opornie. I to jest ciekawe, dlaczego idzie to opornie Unii Europejskiej. Jak tutaj jakieś tam właśnie rozwiązania technologiczne w elektronice gdzieś tam próbuje się to zrobić, no to w kwestii najważniejszej dla nas jednak tutaj pozostawia to jeszcze wiele do życzeń. Jakie są źródła ekspozycji? No przede wszystkim musicie Państwo sobie zdawać sprawę z tego, że na rtęć jesteśmy narażeni właściwie już w okresie prenatalnym. I to jest taka duża tajemnica, moje wielkie odkrycie, zupełnie przypadkiem. Są dane naukowe, które pokazują wprost, że mamy do czynienia z transferem łożyskowym, czyli jeśli nasza matka była narażona na rtęć nawet wiele lat temu,
to ma tą rtęć w tkankach, bo tutaj muszę podkreślić, że rtęć i inne toksyczne metale to są takie unikalne toksyny. To jest jak alkohol, jakiś nawet glifosat, czy jakieś takie substancje organiczne, które dostają się do organizmu, my je metabolizujemy na bieżąco, usuwamy. Niektóre wolniej, niektóre szybciej, ale generalnie usuwamy. Natomiast pierwiastki toksyczne, tak jak toksyczne metale, a tym bardziej rtęć, gromadzą się w organach, w tkankach, właściwie w całym naszym organizmie i taka jedna ekspozycja, nawet z okresu dzieciństwa, może mieć wpływ już na okres dorosłości, a także również już nawet w wieku emerytalnym ta toksyczność może się ujawniać. Więc to jest zaskakujące. I tak my ewolucyjnie jesteśmy bardzo słabo dostosowani do usuwania tych toksycznych metali. Ewolucja nie przewidziała tego, ewolucja już praktycznie działa, przeżywa każdy noworodek, ale no, nasze organizmy nie dostosowały się do tego, jakby natura nie przewidziała tego, że medycyna będzie nam wkładać rtęć w zęby, zaraz do tego przejdę, że będzie nam wstrzykiwać związki rtęci, że będziemy korzystać z różnych technologii, które się bazują na rtęci i którą możemy wdychać przy różnych okazjach, czy jakieś tam sytuacjach, gdzie na przykład rozbije taki termometr rtęciowy. Więc jak kobieta zachodzi w ciążę, dochodzi transferu łożyskowych. Płód pobiera minerały, witaminy z tkanek, z organizmu, nie tylko z diety, którą akurat matka w trakcie ciąży spożywa, ale również z tego, co zgromadziła w tkankach przez całe swoje życie. No i to taką dużą, silną ekspozycją to są wypełnienia amalgamatowe, srebrne ciemne plomby, które powszechnie kiedyś były wkładane w dalszym ciągu. Wiele osób chodzi z tymi plombami, a już tym bardziej, co jest największym zagrożeniem, usuwa je bez zabezpieczeń. Najwięcej tych oparów rtęci z tych plomb amalgamatowych uwalnia się w momencie wiercenia i są nawet takie specjalne procedury. Jest procedura SMART, która jest realizowana w Polsce dosłownie, no już coraz więcej tych gabinetów to adaptuje się do tych metod, natomiast dosłownie na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć takie dobre kliniki w Polsce, które usuwają to zgodnie z metodą SMART. To jest Coverdam, silny sak, wiertło wolnoobrotowe, tnie się takimi specjalnymi nożycami te amalgamaty, żeby ograniczać wiercenie. Schładza się powietrze, filtry dla dentysty, dla pacjenta, właśnie żeby absorbować te opary, oddzielne źródło tlenu dla pacjenta, dla dentysty. Więc jak ktoś o tym pomyśli i zastanowi się, jak miał usuwane amalgamaty, no to jest naprawdę, to jest przepaść. Więc wracając do tej ekspozycji, więc pokolenie współczesnych kobiet, pokolenie też naszych matek było bardzo mocno to narażone, więc wychodzę z założenia, że bardzo dużo osób, które jest mojego pokolenia, trochę młodszych, ma ogromną ekspozycję już w okresie prenatalnym na skutek tych amalgamatów, które nosiły nasze matki. Potem mamy cały program immunizacji, masowej immunizacji, który w dalszym ciągu zawiera związki rtęci, na przykład Tiomersal. Proszę sobie spojrzeć na ulotkę preparatu Euwax-B, który jest podawany w pierwszej dobie życia, to jest szczepionka przeciw WZW i jest tam wymieniona etylortęć w ulotce. A zwrócę uwagę, że producenci nie muszą tego raportować już, bo jeśli jest to uznawane jeśli są to śladowe ilości, na przykład zanieczyszczenia poprzemysłowego, no to zgodnie z prawem producent nie musi tego deklarować. No i pytanie, czy są dobre kontrole, czy poszczególne serie nie są bardziej tym zanieczyszczone. Nie ma takiej kontroli, aczkolwiek wyciekają pewne informacje, które wskazują, że na skutek niezależnych kontroli te poziomy toksycznych metali i związków i glinu i rtęci były dużo wyższe w takich preparatach niż deklaruje producent. Więc uważam, że tutaj jest duże pole do tego, żeby takie rzeczy po prostu lepiej kontrolować. Więc mamy ten program immunizacji, który przecież trwa od wczesnych lat życia, po nawet dorosłość. Niektóre osoby tam jeszcze dokładają sobie tych preparatów, na przykład stosując preparaty przeciw grypie regularnie co roku i przeciw innym chorobom, które też są konserwowane, mogą być konserwowane, szczepionka przeciw grypie jest konserwowana etylortęcią. No i tak sobie to zbieramy, plus niektórym jeszcze wstawiono te amalgamaty dodatkowo jeszcze, plus mamy metylortęć w rybach, są fani tuńczyka, fani sushi, którzy jedzą tego bardzo dużo, a ryby drapieżne zgodnie z łańcuchem pokarmowym gromadzą tego bardzo dużo i najwięcej mają tej metylortęci właśnie ryby drapieżne, duże ryby jak rekin, jak miecznik, jak tuńczyk. Więc jak ktoś miał taki epizod w swoim życiu, że na siłownię dużo białka potrzebował, jest to jak najbardziej dietetyczny pokarm, który uchodzi za zdrowy, dużo kwasów omega-3, ale mało kto sobie zdaje sprawę, że nie jest to wskazane do spożywania obecnie, chyba że z dobrego, sprawdzonego źródła testowanego. No i taki tuńczyk z puszki, nawet są opisy przypadków w literaturze naukowej zatrucia
rtęcią od irregularnego jedzenia tuńczyka. Sushi ma dodatkowy mankament, bo jeszcze jest ryż. Ryż, który z wielu źródeł może być z wielu źródeł takich azjatyckich, z regionów, gdzie były stosowane pestycydy na bazie arsenu, albo ryż jest hodowany, uprawiany na glebach, które są bogate w arsen z arszeniku, czyli naturalnych też źródeł. No i akurat ryż ma takie właściwości, zwłaszcza ryż brązowy, po trębach i zarodku może sporo arsenu zgromadzić. Więc takie obciążenie podwójne to jest sushi właśnie, gdzie mamy i ryż i jeszcze tuńczyka. No i oczywiście droga pokarmowa nie jest tak istotna, jak wstrzykiwanie nam tych toksycznych metali, jak wdychanie oparów, czyli takie same przypadki były przy rozbijanych termometrach rtęciowych, żarówkach typu CFL, takich fluorescencyjnych, z których Unia Europejska się wycofała. To było zabawne, bo zabawne. No wcale dla mnie to nie jest zabawne, ale pokazuje taką trochę hipokryzję. Czyli były takie zwykłe te żarówki żarnikowe i na skutek takich inicjatyw ekologicznych zamieniono je na te energooszczędne, fluorescencyjne. A później je wycofano, no bo jednak rtęć. I teraz prowadzono LEDy, które oczywiście są pod tym względem lepsze, chociaż spekuluje się na temat tego świata, że to nie jest wcale takie dla nas zdrowe, no ale wolę LEDy niż żarówki, które zawierają rtęć. Jak się taka żarówka rozbiła, no to jest to samo, co w przypadku termometru rtęciowego. Opary się unoszą i my to wdychamy, zwłaszcza jak się rozbiła, jak to jest gorąca. Więc to są te źródła, z których wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy. Oczywiście nie wymieniłem jeszcze wszystkich. Tatuaże, zwłaszcza od niesprawdzonych produktów, takich tatuażystów, gdzie tam się oszczędza, jest to po kosztach robione. Więc tatuaże też, chociaż przez skórę jest to znacznie mniej istotne. Najgorsze, jeszcze raz powtórzę, to są opary, które wdychamy z amalgamatów, z rozbitych jakichś termometrów, żarówek, no i oczywiście to, co nam się wstrzykuje, to jeszcze na wczesnych etapach życia i okres prenatalny, bo to trafia bezpośrednio do krwi i odkłada się w tkankach. Sporo tego wymieniłeś, tych źródeł. Myślę, że dobrze, że na początek takie ważne informacje się pojawiły. To sushi mnie zastanowiło, no bo ja fanem sushi jestem, nie jem jakoś dużo, ale faktycznie był taki okres życia, że ja sushi w ogóle nie znałem, nie jadłem. Ale myślę, że 4 lata temu zjadłem pierwszy raz sushi, czyli bardzo późno. Więc to jest ciekawe, żeby być może wybierać te miejsca, gdzie świadomi ludzie to sushi robią i te produkty świadomie wybierają, kupują. Chociaż ja nie lubię sushi właśnie z rybami, raczej staram się gdzieś zjadać z jakimś innym składnikiem w środku. Ja może tego doprecyzuję, żeby tutaj nie siać paniki. Generalnie taka ekspozycja metylortęć z tuńczyka w sushi, czy taki arsen, to naprawdę nie jest to tak istotne, jak mogłoby się wydawać, więc jedzenie sushi nawet raz w tygodniu na bieżąco dosyć dobrze jest usuwane. Oczywiście jeśli ktoś ma problemy ze zdrowiem i ma pokłady tych toksycznych metali, a to już większość ludzi jest na świecie, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, którzy taki mają profil, no to odradzam tego typu pokarm, natomiast proszę nie panikować. Raz na jakiś czas można to zjeść i to naprawdę ma niewielki wpływ. Okej, jasne. Pokazałeś po prostu to, co ma największy wpływ i to, co dokładnie. Gdzieś tam przy okazji może nam pogarszać albo poprawiać zdrowie. No to drugie pytanie, myślę, że nasuwa się naturalnie, no bo część osób, która na przykład ma amalgamaty albo właśnie gdzieś chodzi raz w roku na szczepienie przeciw grypie i mówi, no ale panie Piotrze, przecież mi się nic nie dzieje, ja się zdrowo czuję, nic się ze mną nie dzieje. No i czy na pewno? Właśnie jakie są objawy zatrucia organizmu rtęcią, bo być może nie łączymy tych objawów, które się gdzieś pojawiają i mówimy, a to już starość, a to już zmęczenie, a to i to jest naturalne w moim wieku, a może właśnie nie jest naturalnie, może coś się dzieje z nami, co jest właśnie wynikiem tego, że w organizmie mamy rtęć w dużej ilości, a o tym w ogóle nie wiemy. Tak, tutaj należy podkreślić takie 2 aspekty. Pierwszy jest taki, że są osoby, które mogą gromadzić tego bardzo dużo w tkankach przez całe swoje życie i całkiem nieźle sobie z tym radzą. Nawet nauka zdefiniowała, określiła, zidentyfikowała pewne warianty genetyczne, które sprawiają, że te osoby sobie całkiem źle radzą. Oczywiście do czasu. Wraz z wiekiem słabniemy i wiele chorób może się ujawnić na starość. Więc to należy mieć taką świadomość. To tak jak z paleniem papierosów, tak? Są osoby, które palą kilka miesięcy i zachorują na raka płuc. Są osoby, które palą paczkę dziennie przez wiele lat i tego raka płuc nie mają, ale wszyscy nie mają wątpliwości, że palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka raka płuc. Więc to jest podobnie jak z tymi toksynami. No ten drugi aspekt, czyli to, że mi nic nie jest. To jest pojęcie względne, dlatego że większość ludzi jest obciążonych i tak naprawdę mamy mnóstwo takich delikatnych symptomów, nawet zmian osobowości, które wielu ludzi ma.
A skoro wielu ludzi to ma, nie mam próby kontrolnej, przecież wielu ludzi tak ma, to przecież to jest normalne. Ale przecież wiele ludzi, właściwie większość już, jest narażona na to od wczesnych lat życia. Uważam, że w Polsce praktycznie nie ma osoby, która nie byłaby narażona, no bo większość przechodziła przez program immunizacji, większość naszych matek miała te ekspozycje nawet dosyć silne, no i plus wiele innych ekspozycji, które wymieniłem, więc nie ma osoby nieobciążonej, tylko pytanie, jak sobie z tym radzi, ile tego zgromadziła. No i tutaj pytasz, Grzegorz, o objawy. No i tutaj by nam nie wystarczyło pewnie czasu na to, żebym te wszystkie objawy opisał, dlatego że praktycznie proszę sobie wyobrazić, że taka toksyna, zwłaszcza jak rtęć, a zwłaszcza jak się połączy, zwłaszcza jak jeszcze mamy taki synergizm między innymi tymi toksycznymi metalami, właściwie są praktycznie wszystkie objawy, które możemy sobie wyobrazić. Ale takie bardzo charakterystyczne to no, pogarsza się pamięć, pogarsza się koncentracja, niezborność ruchowa, gorsza koordynacja. W skrajnych przypadkach są to zmiany psychiczne, to są problemy z psychiką, to są problemy z depresją i oczywiście zrzuca się tego typu problemy na stres, zrzuca się tego typu problemy na jakąś tam genetykę, albo często się mówi, bo moja mama, mój ojciec też mieli taką tendencję do takich problemów, dlatego że też byli narażeni na ten sam czynnik. Mamy dokładnie opisane mechanizmy, w jaki sposób rtęć prowadzi do takich depresji, na przykład interferuje z metabolizmem serotoniny, czy redukuje ilość serotoniny, wpływa na układ pokarmowy. No, ja pozwolę sobie może wymienić te mechanizmy, w jaki sposób rtęć działa w naszym organizmie. Przede wszystkim wypiera bardzo mocno cynk i magnez z centrów aktywnych. Te bardzo ważne pierwiastki, które większość ludzi ma niedobór albo niewystarczającą po prostu ilość na swoje potrzeby, to te ingerencja w te pierwiastki, wypieranie ich z centrów aktywnych powoduje, że kilkaset enzymów działa wolniej, gorzej. I to potem odsłania nasze podatności genetyczne i to w różną stronę może pójść. Może prowadzić do rozwoju różnych chorób. Rtęć bardzo mocno ingeruje w mitochondria, ingeruje w układ odpornościowy, czyli działa immunosupresyjnie, co powoduje, że tracimy kontrolę nad własną florą, np. w układzie pokarmowym, co prowadzi do dysbiozy, do przyrostu grzybiczy, nawracającej kandydozy. Kandydoza, naprawdę bardzo dużo ludzi ma z tym problem obecnie, nie za bardzo wie dlaczego. Dlaczego ja mam akurat problem? Często się objawia w ten sposób, że poziom neutrocytów, neutrofilna morfologii jest taki przy dolnej granicy normy, albo nawet jest neutropenia, czyli poniżej. Ingeruje również limfocyty, czyli odporność przeciwnowotworową, przeciwwirusową, powoduje zaburzenia w różnych neuroprzekaźnikach, dopaminie, acetylcholinie, co wpływa na naszą właśnie koncentrację, możliwości kognitywne, zaburza w ogóle funkcjonowanie mózgu, w skrajnym przypadkach może prowadzić do schizofrenii, choroby dwubiegunowej. Literatura pokazuje, że rtęć jako jeden pierwiastek może powodować ponad 200 zaburzeń neuropsychiatrycznych, czyli pytanie, gdzie to się ulokuje, w jakich rejonach mózgu i jak jesteśmy podatni. Mamy różne białka, różne neuroprzekaźniki, enzymy na różnych poziomach genetycznie, więc jak to wszystko idzie w dół pod wpływem zatrucia, no to pytanie u jednej osoby będzie to, u drugiej to i tak to się właśnie objawia. Blokuje syntezę enzymów trawiennych, czyli zaczyna się problem z trawieniem glutenu, białek mleka, laktozy. Skąd to się bierze? Już są takie teorie właśnie, że bo to jest GMO, bo ta żywność nie jest taka jak kiedyś i to jest prawda, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że głównym czynnikiem jest to, że mamy coraz większy problem z trawieniem i uczulamy się na pokarm do tego, że po prostu kiepsko trawimy. Czyli enzym na gluten ulega redukcji, laktaza, czyli laktoza, która trawi laktozę i stąd się biorą później te uczulenia, jakieś nietolerancje pokarmowe. Na pewno jeszcze zaburzenia metaboliczne wątroby, dysfunkcje hormonalne, to jest bardzo ważne. Czyli jak na przykład hormony tarczycy czy nadnerczy nie działają prawidłowo, no to jest krótka piłka do problemów z depresją, problemów z zaburzeniami lękowymi, zwłaszcza jest duża ingerencja w syntezę kortyzolu, który jest taki stabilizujący, więc wiele osób ma problem z tolerancją stresu, nie radzi sobie ze stresem, albo ma właśnie takie problemy, że nawet jest impulsywna, nawet jest agresywna, dlatego że brakuje po prostu kortyzolu i nadnerczy to kompensują adrenaliną. Są opisane mechanizmy właśnie takiego zatrucia tych nadnerczy i to jest bardzo trudne do wychwycenia w takich wynikach badań. Więc co, idziemy do lekarza, mamy różne problemy, różne zaburzenia, różne jakieś takie zaburzenia osobowości. To jest tak powszechne, że ludzie myślą, że ja tak mam. Mnóstwo ludzi jest gdzieś tam ponerwowanych, impulsywnych, wszystko rzucam na stres, na geny, to ma znaczenie. Stres to nasila, ale to jak sobie zradzimy ze stresem ma związek z tymi nadnerczami, które są na przykład zatrute, obciążone właśnie taką toksyną jak rtęć. No i w tym momencie dochodzi do takich wielu zaburzeń, więc nawet nadwrażliwość na dźwięki, na światło, które nie osoby mają, zawroty głowy po szybkim staniu, to też są objawy niedoczynności nadnerczej, o czym wiele osób nie wie. Tego to nie wychodzi w wynikach badań. Takie pomiary kortyzolu, hormonów nadnerczy nie wskazują nam
na konkretny problem, bo zakresy referencyjne są niewłaściwe dla danego stanu, czyli nie pokazują tego, co się dzieje w trakcie bodźców, stresu i poza tym są zakłócone, bo to jest średnia populacji, a cała populacja jest obciążona, więc dlatego próżno szukać tego sygnału w wynikach badań. Więc proszę pamiętać o tym, że jak są jakieś niepokoje, lęki, rozdrażnienie bardzo duże, wrażliwości na światło, na dźwięki, na zapachy, ogólne przewlekłe zmęczenie, taki syndrom przewlekłego zmęczenia. Jeśli tarczyca funkcjonuje prawidłowo, nic tam nie widać, no to ślady prowadzą nadnerczy. Skąd to wiem? Bo jak wprowadzam pacjentom X-Tack Score nadnerczy, to jest taka odżywka nadnerczy, to te objawy, które przed chwilą wymieniłem, redukują się i to naprawdę w sposób znaczący. Tak samo sen jest naruszony, bo takie wybudzanie się o 4, 5, problemy ze snem, problemy z zasypianiem, nierzadko ma to związek właśnie z dysfunkcją nadnerczą, więc długo bym mógł opowiadać, bo praktycznie każdy organ, każda kluczowa naszego funkcjonowania tkanka jest naruszona, więc to i podnosi ryzyko chorób nowotworowych, właśnie takiej dysbiozy, zaburzeń psychicznych, zmęczenia i wtedy najczęściej przychodzi lekarz, w wynikach badań nic nie widać i co robi lekarz? Proszę zredukować stres, proszę się wysypiać, no i ten typ tak ma, pani tak ma, a jeszcze jak z wywiadu wyjdzie, że mama tak miała, tata tak miał, no to pacjent jest po prostu odsuwany albo się wysyła do psychiatry, bo pacjent sobie somatyzuje, po prostu ma stres psychiczny, a naprawdę jest zatruty. I proszę sobie poczytać o przewlekłym zatruciu rtęcią, o objawach. Wiele osób będzie zdziwionych. W książkach toksykologii, nawet takich przed kilku dekad, znajdzie opis swojej osobowości, swojego profilu. Jesteśmy cywilizacją zatrutą i to trzeba sobie uświadomić i sami się trujemy. Więc to niby taki inteligentny gatunek, a jednak podcina sobie sam skrzydła. No i taka jest niestety przykra prawda, ale jest to nadzieja, bo są sposoby, żeby sobie pomóc, a nie brać leki od psychiatry, bo chyba coś się w głowie tylko dzieje z nami nie tak, bo mamy za dużo stresu. Podsumuję to, co powiedziałeś w tej drugiej odpowiedzi, czyli tak, większa ilość stanów lękowych, większa ilość ludzi z depresją, właśnie z jakimiś problemami osobowości, coś, czego kiedyś albo nie było w takiej ilości. Ja również widzę osoby bardzo młodych ludzi wokół mnie, którzy zaczęli chodzić do psychiatry, którzy już mają długą listę leków, które przyjmują i to przez wiele już miesięcy. To jest coś, czego ja wcześniej nie spotykałem. Kolejny aspekt, ilość autystycznych dzieci. No przecież tych dzieci nie rodzi się 10 razy więcej, żeby ta liczba proporcjonalnie wzrosła, wręcz przeciwnie. Tych dzieciaków, wiemy jak demografia wygląda, rodzi się dużo mniej, a wiemy jak wygląda ta ilość urodzonych dzieciaków na 10 000, ta ilość autystycznych dzieci, więc pytanie, czy pokoleniowo, no bo wspomniałeś na początku odcinka, że faktycznie mama już, która była zatruta rtęcią, no przenosi się to w tym okresie prenatalnym już na dzieciaki. Czy to duży ma wpływ na te nasze przyszłe pokolenia? Faktycznie to, co się działo z naszymi rodzicami, z naszymi mamami i to, co się dzieje dzisiaj z nami, skoro mówisz, że mamy zatrute społeczeństwo, no to pytanie, jak zatrute będą czy są nasze dzieci? Na razie pytam tak ogólnie, patrząc na trend, ilość tych autystycznych dzieciaków, które niestety dzisiaj widzimy bardzo dużo. Tak, właśnie odpowiedzią na twoje pytanie jest właśnie rosnąca skala autyzmu, wskaźników autyzmu, właśnie liczba dzieci i osób dorosłych, które mają objawy ze spektrum. Wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że sam ma objawy z autyzmu, tylko po prostu medycyna lubi sobie szufladkować pewne kwestie. Ma swoje kryteria i to nie jest taki system zero-jedynkowy, że albo ktoś jest neurotypowy, albo autystyczny. Jest cała skala między neurotypowością a autyzmem. Natomiast po prostu to trzeba diagnozę postawić, wspiera się grupa specjalistów i ma te swoje kryteria i sobie to ustala. Więc ja specjalizuję się w ogóle w autyzmie, bo właśnie autyzm jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego my coraz bardziej chorujemy w ogóle. I to jest skorelowane właśnie ze wzrostem autyzmu, bo dzieci z autyzmem mają olbrzymią ilość chorób przewlekłych, znacznie wyższą niż średnia populacji. Na to są dane naukowe. Jakie to są choroby? Nietolerancja glutenu, tolerancja nabiału, problemy z układem pokarmowym, właśnie zaburzenia lękowe, właśnie ta nadwrażliwość na dźwięki, na światło, pobudliwość, nadreaktywność. Wiele osób też ma taką nadreaktywność, mają tiki na przykład, mamy syndrom Touretta. Przecież tam tego jest cała masa chorób autoimmunologicznych, nawet dzieci z autyzmem mają większe ryzyko chorób nowotworowych. Więc jak czytałem o tych chorobach tych dzieci i następnie dotarłem do kolejnych informacji, które mnie zszokowały. No bo mówi się, że autyzm jest wrodzony. Mówi się o tym, że autyzm jest to nawet nasza
nowa droga ewolucji. My się po prostu w tym kierunku rozwijamy, że to jest coś normalnego. Bo ewidentnie nie da się tego ukryć, że takich dzieci autystycznych jest coraz więcej. Oczywiście propaganda twierdzi, że to jest głównie zmiana kryteriów. Te kryteria rzeczywiście ulegały zmianom, są jakby, pozwalają na włączenie szerszej populacji, to jest fakt, ale są również dane naukowe i obserwacje specjalistów, które mówią jednoznacznie, że nie da się tego wytłumaczyć zmianą kryteriów, jest coś na rzeczy. I kolejna rzecz, która właśnie powinna zwrócić Państwu uwagę, to jest to, że wszelkie metaanalizy, badania na szerokich populacjach, czyli takie syntezy danych, które obecnie mamy dostępne w literaturze naukowej, pokazują, że wszystkie, które znam, bez wyjątku, że dzieci z autyzmem mają znacznie wyższe poziomy toksycznych metali w tkankach niż dzieci neurotypowe. Nawet wykazano to na podstawie sekcji zwłok 18 dzieci z autyzmem, gdzie wykazano, że właśnie dzieci z autyzmem miały w mózgu olbrzymie pokłady rtęci, a co ciekawe nie miały we włosach. Więc włosy nie są dobrym markerem, żebyście Państwo wiedzieli, dlatego też to umyka medycynie. Nie ma tego we krwi, w moczu, nawet we włosach, więc tak jak tutaj wspomniałeś, Grzegorz, jest to taka niewidzialna toksyna. Więc mamy dowody na to, że zdecydowanie autyzm jest związany z toksycznością metali, z ich kumulacją w organizmie, zwłaszcza rtęci. Przegląd bodajże z 2016 roku, przegląd wielu badań, dokładnie 91 badań, wykazał na związek autyzmu z rtęcią w 74% tych doniesień. 54% na tamte czasy wskazywało, że jednak jest związek i po prostu tym się nie informuje opinii publicznej. Więc jest to właśnie ta ekspozycja prenatalna. Jak najczęściej właśnie jak trafia do mnie osoba autystyczna, to dopytuję matkę ekspozycję i proszę mi wierzyć, większość matek ma nadal, bądź miała amalgamaty. Więc to już na wstępie te dzieci dostają pewną pulę. No i oczywiście program immunizacji, który to jest istotnym czynnikiem. Więc jak już dziecko rodzi się z pewną pulą, no to kolejna z programem właśnie imunizacji prowadzi do tego, że może w każdej chwili dojść do regresu, ale to się już tli, ta scena już jest przygotowana bardzo często. Dlatego niektóre dzieci przechodzą przez program tej immunizacji bez jakiegoś tam takiego silnego regresu, ale mają pewne różne swoje problemy zdrowotne, a niektóre właśnie mogą mieć aż regres. Oczywiście pewna podatność genetyczna jest, ale ostatnie doniesienia, i to polecam Państwu 2 publikacje poglądowe naszych polskich specjalistów, badaczy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, między innymi pan doktor nauk medycznych Jacek Baj z Zakładu Anatomii, pani profesor z Zakładu Neuropsychiatrii, pani profesor Juchnewicz, opisali dokładnie, ja byłem zszokowany, że to przez recenzję przeszło przy poprawności politycznej, ale tam wskazali, że 80% dzieci z autyzmem ma prawidłowy genom. 80%, 20% ma poliformizmy, które raczej decydują o podatności. I wskazali wprost, że to głównie czynniki środowiskowe powodują tą chorobę. A skoro powodują autyzm, to pytanie, które sobie zadaję, zwłaszcza, że dzieci autystyczne są potężnie schorowane, mają masę chorób przewlekłych, to zadaję proste pytanie, czy te choroby przewlekłe, które są skorelowane z autyzmem, nie mają związku też z toksycznymi metalami, głównie rtęcią. No i jak przejrzałem literaturę, to znalazłem mnóstwo doniesień, że na przykład schizofrenia ma związek z rtęcią, że RZS, wszelkie choroby autoimmunologiczne mają związek z rtęcią, bo rtęć zaburza układ odporności w taki sposób, że mamy łatwość do uczulania się na własne tkanki. Nawet pod tym jakiejś infekcji, nietolerancji pokarmowych, jakieś tam właśnie pożywienia. I to jest wierzchołek góry lodowej, bo nawet zmiany w układzie sercowo-naczyniowym, stres oksydacyjny jest dużo wyższy i tak przez wiele lat po prostu organizm się psuje. Więc ja wychodzę z założenia, że gdyby nam nie przeszkadzać, gdyby nie wstrzykiwać nam takich groźnych toksyn, nie wkładać nam tych toksyn w zęby i żeby nasze matki były po prostu czyste tym względem, to naprawdę nasza populacja była nieporównywalnie zdrowsza i byłaby bardziej odporna na inne kwestie, bo jest tendencja do spychania tego wszystko na styl życia, na niewłaściwą żywność. Oczywiście ja tego nie bagatelizuję, to jest bardzo ważne. Natomiast rzeczywiście uważam, że bylibyśmy zdecydowanie bardziej odporni. I są takie jednostki, że je byle co, nie dba o siebie, nie uprawia aktywności, naprawdę jest zdrowy. I prawdopodobnie jest to osoba, która miała dużo szczęścia i ma małą ekspozycję albo jest bardzo silna genetycznie. Więc chcę zwrócić na to uwagę, że nie tylko nasz styl życia, stres, tylko to, co jest ukrywane przed opinią publiczną i naprawdę jest cała kompilacja badań naukowych, które mogę przedstawić, które też na konferencji przedstawiałem. Więc to jest wyjście z Matrixa. Dla mnie to było tak szokujące, zmieniło w ogóle moje myślenie o medycynie. To myślę, że przejdziemy do równie ważnej części, bo często dostajemy takie komentarze brzmiące w ten sposób. Powiedzieliście, jak jest, ale teraz chcielibyśmy wiedzieć, co dalej, czyli jaka jest droga wyjścia z tego stanu, albo co zrobić, żeby do tego stanu nie doprowadzić. Więc najpierw pierwsze pytanie, jak sprawdzić, czy my,
czy ja, czy nasz widz, nasza widzka, ma rtęć w organizmie, no bo może mieć, a tak jak powiedziałeś, może mieć być dobrą jednostką, silnym organizmem i może nie mieć tej rtęci w organizmie. Więc pierwsze pytanie, jak sprawdzić, czy faktycznie mamy ten organizm z rtęcią i w jaki sposób rozpocząć proces oczyszczania z tej rtęci, jak to wygląda w praktyce, ile to trwa, no i czy faktycznie jesteśmy w stanie, nie wiem, wyzerować ten organizm z rtęci. No tak, przede wszystkim należy być świadomym źródeł ekspozycji i ich unikać. Czasem ich nie unikniemy, no nie mamy wpływu na to, co się działo w okresie prenatalnym, prawda? Natomiast już jako świadomi rodzice, no powinniśmy ochronić nasze dziecko przed tym. Oczywiście mogę zaraz powiedzieć, co też kobiety w ciąży mogłyby zrobić, żeby ograniczyć, nawet gdy mają tę świadomość. No, nie są kobiety w ciąży, które nas słuchają albo planują ciążę i zastanawiają się, co zrobić, żeby na przykład ograniczyć tę ekspozycję, bo siłami natury to przejdzie do dziecka, zwłaszcza jeśli matka miała amalgamatę, bo ma dużo chorób przewlekłych. Jeśli któreś z tych chorób przewlekłych, które wymieniłem, no matka doświadcza, to jest wysokie ryzyko, że jest obciążona i że przekaże pewną pulę dziecku. Zacząłem oczywiście od kwestii programów immunizacji, które zawierają te toksyczne metale. Należy się edukować, uświadamiać, jeśli chodzi o jakie są zagrożenia związane z takim programem immunizacji, jakie są korzyści, jakie są ryzyka i podjąć właściwą decyzję. I dlatego zachęcam Państwa tutaj bardzo do tego, żeby zgłębić ten temat i tutaj mam książkę Żółwiarz do końca. Dostępna jest na stronie Ordo Medicus i tutaj jest naprawdę rzetelna wiedza. Mamy ponad 1200 publikacji naukowych, oficjalnych danych, gdzie po kolei jest, może nie każda, ale ogólnie te szczepionki, które są w programie immunizacji właśnie w Stanach Zjednoczonych, która się w dużym stopniu pokrywa z naszym, więc to pozwoli Państwu podjąć właściwą decyzję. No i też kwestia samego autyzmu, też świetna książka. Do obu tych książek napisałem wprowadzenie, gdzie uzupełniam właśnie temat o toksyczność metali. I te dwie książki myślę, że pozwolą Państwu w dużym stopniu zapobiec kolejnych ekspozycji dla dziecka. Natomiast no oczywiście, jeśli ktoś ma wypełnienie amalgamatowe, no to powinien przede wszystkim usunąć je bezpiecznie metodą SMART i znajdzie bez problemu, jak nawet wpisując w wyszukiwarkę. Na przykład we Wrocławiu jest Poznań, pod Poznaniem mamy klinikę w Warszawie, Bydgoszczy, więc jest trochę tego, nie tak dużo oczywiście, niestety. Co jeszcze? No oczywiście ja bym na Państwa miejscu jednak redukował znacząco jedzenie ryb drapieżnych. Można sobie suplementować kwasem omega-3 molekularnie czyszczone, one są powszechnie na rynku, bo jest duża świadomość producentów suplementów, jeśli chodzi o te zanieczyszczenia. No i spożywanie ryżu. Aczkolwiek to jest mniej istotne, tym się tak bardzo nie przejmował. Najważniejsze są właśnie te ekspozycje, usunąć wszelkie żarówki typu cefale fluorescencyjne z domu, pilnować tego, żeby tych ekspozycji nie było jakichś traumatów rtęciowych jeszcze po szafkach, to po prostu w odpowiedni sposób zutylizować. No i przede wszystkim jest możliwość detoksykacji, natomiast jest dużo błędnych informacji na ten temat. Mimo że ludzie robią to w dobrej wierze, chcą pacjentom pomóc, wiedzą, że to ma znaczenie, ale większość, prawie wszystkie metody detoksykacji, które gdzieś tam Państwo próbujecie znaleźć w internecie, są niewłaściwe. To wynika z tego, że właściwa metoda detoksykacji nie jest komercyjna, a na wszystkim próbuje się zarobić i nie jest dobrze wypromowana. Osoba, która opracowała właściwą metodę detoksykacji, nigdy specjalnie nie zależało na tym, żeby jakoś wychodzić do mediów, robić wielkie tutaj konferencje na ten temat. Ma trochę tych swoich wystąpień, ale niewiele. Więc jest to dosyć ukryte. Jak tak piszemy sobie to, no co nam wyskoczą? Wyskoczą nam różne metody z kolendrą, chlorellą, spiruliną, glutationem. To są takie rzeczywiście substancje, pokarmy, które mają możliwość przemieszczania w naszym organizmie toksycznych metali. Ale jeśli te toksyczne metale są takie groźne dla nas, to ich przemieszczanie może powodować szkody. Tak czy nie? No pewnie tak. Przemieszczanie toksyn, które zgromadziły się w tkankach, jest niebezpieczne. Jeśli to robimy zbyt gwałtownie, zbyt wysoką dawką i jeszcze w taki sposób niezgodny z farmakokinetyką, to przemieszczamy sobie te toksyczne metale. Co z tego, że my troszkę ich usuniemy z organizmu, ale niestety przemieszczamy je z tkanek mniej wrażliwych do bardziej wrażliwych. Najbardziej wrażliwy jest mózg, najbardziej wrażliwe są gruczoły dokrewne, no i wiele osób po pewnym czasie czuje się gorzej albo na przykład nawet ma jakieś objawy neuropsychiatryczne i nie wie dlaczego, bo nawet nie wiąże tego z tym detoksem.
No i właśnie człowiek, który opracował protokół, który ja promuję, wiedział o tym, zresztą sam był zatruty, miał kilkanaście amalgamatów, o ile dobrze pamiętam. Nawet miał rtęć w moczu. Jeśli ktoś ma dużo amalgamatów, to rtęć się pogarsza w moczu, więc stąd się zdziwił, skąd ta rtęć u niego. No i ślad prowadzi do tych amalgamatów. No i rzeczywiście to tak było. I próbował różnych metod i czuł się coraz gorzej. Miał naprawdę całą masę takich objawów, z którymi się zmaga wielu ludzi. No i żeby opracować dobry protokół, to nawet tłumaczył artykuły z języka rosyjskiego, żeby wyliczyć okres powicznego rozpadu kwasu alfa-liponowego, bo do tego zmierzam, czyli protokół, który rekomenduję, opiera się na kwasie ALA, który jest takim już popularnym dehalatorem stosowanym, powszechnie dostępny bez problemu. Uchodzi bardziej za antyoksydant, natomiast odradzam ludziom stosowanie kwasu alfa-liponowego niezgodnie z protokołem Cutlera, niezgodnie z farmakokinetyką, bo to jest silny halator, to jest właśnie właściwy halator, bo na przykład chlorella, spirulina nie są halatorami w sensie chemicznym, bo to muszą być takie dwie grupy sulfhydrylowe, taki hak się robi i łączy się z toksycznymi metalami na odpowiednio długi czas, żeby to dosyć długo przemieszczać, nie spadając się po drodze. I kwas alfa-liponowy spełnia te wymagania, ale właśnie trzeba to tak zastosować, żeby robić to powoli, ostrożnie i w taki sposób, żeby więcej usuwać niż rozrzucać po organizmie. I właśnie protokół, który on opracował, spełnia te kryterium i to polega na tym, że stosuje się taki kwas alfa-liponowy. Zaczyna się od niskiej dawki, nawet rzędu 5 mg, nawet niżej, jak ktoś ma taką potrzebę, czy takie nie ma innego wyjścia, bo to też jest odczuwane i musi zejść z tej dawki. A takie dawki standardowe dostępne w sklepach zaczynają się od 50. Najczęściej to są nawet 600. A stosuje się takie 5 mg i są suplementy, jest jedna firma na świecie, która produkuje tak niski dawkach kwasu alfa-liponowy, od razu w kapsułkach odmierzony. Można sobie dzielić, naważać, ale to jest kłopotliwe i stosuje się to dokładnie co 3 godziny przez 3 doby ciągiem, nawet w trakcie snu. Czyli śpimy, nastawiamy sobie na komórce alarmy i co 3 godziny nam to dzwoni, mamy wziąć kapsułkę. Jak się spóźnimy zbyt dużo albo przegapimy, no to musimy przerwać tak zwaną rundę w tym czasie i czekać do następnego tygodnia, bo to polega na tym, że 3 doby ciągiem, nawet w nocy to 3 godziny, 4 doby odpoczywamy. 3 doby ciągiem, 4 doby odpoczywamy. Oczywiście nie trzeba to robić tydzień w tydzień. Każda taka runda, te 3 doby pod rząd idzie na nasze konto. Po prostu chodzi o to, żeby podtrzymywać niskie stężenie halatora we krwi przez odpowiednio długi czas. Dlaczego niskie? Bo im niższe stężenie, tym mniej przemieszczamy toksycznych metali. Więc jak sobie nawykamy się kolendry, ogromnej dawce, albo sobie wprowadzimy dożylnie glutation we wlewie, to ogromną ilość podnosimy tego w organizmie, przesuwamy. I jak to się zdeponuje w tkankach bardziej wrażliwych, to możemy naprawdę mieć niezłe objawy, niezłe jazdy. Więc robi się to tym protokołem i niska dawka, im niższa dawka, tym mniej tego przemieszczamy. A ponieważ jest niska dawka, to musimy robić to aż przez 64 godziny ciągiem, przez 3 doby najlepiej pełne ciągiem, żeby w tym czasie przesunąć do moczu, do kału. Kilkanaście razy oddamy mocz, kilka razy się wypróżnimy i w ten sposób usuniemy taką ilość istotną dla nas. A ponieważ nie unikniemy tej redystrybucji, musimy przerwać w końcu ten proces, no to jest taka redystrybucja później, ale ona jest niewielka, no bo jest niska dawka halatora. I dlaczego za 3 godziny? Po 3 godzinach się ten związek gwałtownie rozpada i zaczyna upuszczać to, co dźwiga, czyli toksyczne metale. No i wtedy to się deponuje w innych tkankach, więc trzeba kolejną dawkę wziąć na czas, żeby przyjęła to, co poprzednia zaczyna upuszczać, czyli ten związek się rozpada i w ten sposób podtrzymujemy to stężenie i tak bez szkód po drodze przesuwamy to do właśnie tych naszego moczu, kału i w ten sposób właśnie zabezpieczamy tkanki, żeby tam nie dochodziło do tych problemów. Nie unikniemy tej redystrybucji, więc musimy to zakończyć w pewnym momencie. No i wtedy jest ta dystrybucja, ale dawka jest bardzo mała. 5 mg, 2,5 mg czasem, więc bardzo mało, wtedy się to rozrzuca, więc więcej usuwamy niż rozrzucamy. Tego stosujemy odpowiednią suplementację i to jest naprawdę kolejna wielka wiedza, bo sama detoksykacja to jest jedno, a 2, że musimy dokładnie wiedzieć, jak ten organizm wspierać jeszcze przed wejściem na detoks, bo jest wiele takich rozwiązań dzięki temu, że odkrywamy w ogóle temat tych toksycznych metali. To jakby w ogóle otwiera się przed nami ogromny repertuar nowych możliwości terapeutycznych, bo wielu ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że może mieć rtęć w tkankach, czy ołów, czy arsen i znając ich toksyczność, wiedząc jak to działa, możemy bardzo dobrze pomóc pacjentowi i nagle czuje się dużo lepiej. Chociażby o tych nadnerczach, o których wspomniałem wcześniej w poprzednim odcinku, to widać ewidentnie, że ten nadnerczak, jak się wspiera nadnercza, mimo że nie ma wskazań w wynikach badań, to naprawdę te osoby funkcjonują znacznie lepiej. Mówię chociażby o tych zaburzeniach lękowych, niepokoju, zmęczeniu. Wsparcie nadnercze może sprawić naprawdę cuda, a nikt tego nie robi. Wiele osób do mnie trafia i dopiero po raz pierwszy się dowiaduje na nadnerczach. Nadnercza są bardzo zmęczone pod wpływem zatrucia, tak samo na detoksie. Jak robimy detoks, one też ulegają bardzo dużym przeciążeniom.
Więc wspieramy nadnercza, pilnujemy dysbiozy, dlatego że też kandydoza mocno przerasta bakterie, grzyby, jeśli my stosujemy wysokosiarkowe związki. To są wysokosiarkowe związki co 3 godziny, tak samo jak jemy dużo słodyczy, węglowodanów, cukrów prostych. Drożdżaki na tym przerastają. To jest nasza naturalna flora, a przy zatruciu rtęcią ona jest słabo kontrolowana, więc trzeba też bardzo dobrze i tak kontrolować. Stosuje się naturalne substancje przeciwgrzybicze, probiotyki na noc w ciągu dnia, odpowiednią dawkę od kwasu kapelowego, olejku z oregano, ekstraktu z nasion grejpfruta, żeby pilnować, żeby to nie przerastało. I bardzo często poprawia się skóra, znikają jakieś trądziki, krostki, jak ktoś ma za dużo śluzu, na przykład w gardle, swędzącą skórę, to jest najczęściej kandydoza. Często ludzie to wiążą z jakimiś pasożytami, a to jest po prostu przewlekła kandydoza i najczęściej objawia się u osób obciążonych przewlekle właśnie toksycznymi metalami, głównie rtęcią. Cienie pod oczami na przykład, najczęściej jest to kandydoza. One schodzą, jeśli stosujemy regularnie na przykład olejek z oregano albo ekstraktu z nasion grejpfruta. Co jeszcze? Pobudzenie u dzieci. Jeśli dziecko jest takie, kręci się w kółko, biega, piszczy, krzyczy, ma jakieś takie głupkowate nastroje, śmiechawki często. Wiele razy rodzice mówią, że dosłownie zachowuje się jakby było czymś odłużone, jakby było po prostu wręcz na jakiejś tam, pod wpływem jakiejś substancji psychoaktywnej i de facto jest. Jest dlatego, że drożdżaki, głównie drożdżaki, też niektóre bakterie wytwarzają substancje psychoaktywne, więc po cukrze, po węglowodanach, po skrobi, po makaronie, po ziemniakach dostajemy taką pulę dokładu nerwowego substancji, które działają właśnie jak narkotyki, jak alkohol i to widać bardzo dobrze u dzieci, które mają taki nierozwinięty układ nerwowy, zwłaszcza dzieci autystycznych, a u nas jest raczej taka mgła umysłowa, gonitwa myśli, czasem też jesteśmy pobudzeni, jakieś to gomyćtiki, takie dziwne odruchy, ale u nas jest to bardziej subtelne, u osób dorosłych, natomiast u dzieci to proszę pamiętać, że jak dziecko jest nadpobudliwe, ma jakieś dziwne takie wydaje dźwięki, buczy sobie, chrząka i tak się zwróci uwagę, czasem przestanie, znów zaczyna. Bardzo często jest to wpływ właśnie tego, że dzieci cały czas lizak, cały czas chrupki kukurydziane, wafelki ryżowe i bardzo często jeszcze te dzieci mają spadki glukozy. Czyli jak idziemy z dzieckiem na spacer i cały czas musi mieć chrupki kukurydziane, wafelki ryżowe i podjadać tym, jak tego nie ma, to zaczyna być wściekłe, rozdrażnione. No to jakbyśmy glukometrem zmierzyli, to okazałoby się, że ma hipoglikemię. Po prostu bardzo silną ochotę na słodkie. To są zaburzenia hormonalne. One są już tak powszechne u dzieci i też u osób dorosłych. Niektórzy zajadają stres, mają spadki glukozy albo insulinooporność i to można kontrolować. Ja to też kontroluję, bo musimy tą dietę zmieniać, iść w kierunku diety niskowęglowodanowej, wysokobiałkowej, wysokotłuszczowej, a wiele osób po prostu nie daje rady tej diecie, bo ma spadki glukozy albo ma problemy z trawieniem białka i tłuszczu, więc to trzeba poprawić. A to jest najzdrowsza dieta. Zwłaszcza jak to mięso jest wysokiej jakości. Więc nie uciekamy od takiej diety, bo ona właśnie powoduje, że nie przerastają te drożdżaki. Więc jedna kwestia to jest bardzo taki precyzyjny detoks na podstawie z uwzględnieniem farmakokinetyki, kwasu alfa-liponowego. Często się dodaje jeszcze DMSA, DMPS, chociaż są to syntetyczne związki, w Polsce dostępne na receptę, które przyspieszają ten proces jeszcze, ale kwas alfa-liponowy jest naturalny i powszechnie dostępny i to się robi właśnie w taki specyficzny sposób. Potem tą dawkę się powoli zwiększa. Tak? Zaczynamy od niskiej dawki, pierwsze 5 mg czy 10 mg i ją trochę możemy odczuwać na rundach i to jest ok. Zmęczenie, rozdrażnienie, jakieś takie nawet odblokowują się pewne elementy w naszym organizmie, jakiekolwiek różnice na rundzie między rundami, czyli to jak stosujemy helator i potem jak od niego odpoczywamy te 4 doby, jak tam są jakiekolwiek różnice, to znaczy, że to działa, nie zwiększamy dawki. W pewnym momencie się te różnice się będą zacierać i wtedy możemy tą dawkę troszkę podnieść o 50%, o 1 mg nawet czasem niektórzy podnoszą, bo czują już. I tak powoli zwiększamy. Maksymalna dawka to jest 3 mg na kilogram masy ciała. 200-300 mg tak na kapsułkę. Jak taką dawkę tolerujemy, to jesteśmy czyści. Na tyle, że nasze zdrowie powinno się diametralnie poprawić na trwałe. To jest istotne, że właśnie wiele chorób przewlekłych, idiopatycznych o nieznanej przyczynie właśnie ma źródło toksycznych metalach, których nie widać we włosach, krwi i w moczu. Zapytałeś mnie, Grzegorz, jeszcze już kończąc mój wywód, zapytałeś mnie, Grzegorz, o to, jak to zidentyfikować, zdiagnozować. Jeśli ktoś chce mieć to na papierze, to jest to ciężka sprawa. Można zrobić pewien ruch, który jest niebezpieczny, czyli pójść do kliniki, która praktykuje coś takiego i we wlewie przyjąć helator, kwas alfa-liponowy, jakieś DTA i zrobić domową zbiórkę moczu. I wtedy to się pokaże. Wtedy się pokaże to w moczu, ale to jest to niebezpieczne, bo przesuwamy olbrzymie ilości toksycznych metali. Jest pewien sposób nieinwazyjny, można oczywiście biopsję mieć pobierane, ale to też przecież każdy się popuka w głowę i nikt tego nie zrobi. To jest też przecież metoda inwazyjna. Nieinwazyjnie są reguły Cuttlera i analiza włosa, która polega na tym, że nie badamy tego, co jest bezpośrednio we włosach, jeśli chodzi o metale ciężkie, bo one są zaniżone. Czasem się pojawią, czasem nie. Tylko rtęć powoduje bardzo specyficzną zmianę w tych włosach, zaburza transmineralny i tam, gdzie mamy panel pierwiastków tych niezbędnych, jak wapń,
cynk, magnez, sód i potas, to tam są olbrzymie odchylenia od normy. Ich jest tak dużo. I do tego służą reguły Cutlera i one są dostosowane do amerykańskiego laboratorium Doctors Data i w polskie laboratoria wysyłają tam też bez problemu i to nie są jakieś dużo wyższe koszty i na podstawie tych wyników można sobie reguły Cutlera zweryfikować. Zlicza się te reguły, jest ich 5, chociaż jedna reguła spełniona świadczy o 95% prawdopodobieństwie przewlekłego zatrucia rtęcią, więc to pośrednio identyfikujemy, czyli zaburzony transmitter mineralny. Cała książka jest na ten temat. Medycyna i tak nie respektuje tej diagnostyki, więc to tylko jak Państwo jesteście ciekawi, czy Państwo te reguły Cutlera spełniacie, czy nie. Czyli rtęć jest jedyną toksyną z wszystkich toksycznych metali, innych toksyn i takich toksyn też organicznych, która powoduje taki stan, że jest tak dużo odchyleń w minerałach, wapniu, cynku, magdowida, że tam po prostu rozkaz, że jest albo czegoś za dużo, albo za mało. Taki hałas może spowodować tylko rtęć. I na tej podstawie to odkrył właśnie dr Cutler, który też opracował ten protokół. Dla mnie człowiek powinien dostać Nagrodę Nobla za to, co odkrył. Niestety nigdy już jej nie dostanie, no ale Nobla się nie przyznaje za tak kontrowersyjne odkrycia, które mają ogromne znaczenie dla ludzkości, tylko raczej coś, co jest politycznie poprawne. Całe morze wiedzy. Tu zrobimy przecinek, ale to nie jest koniec tego, co Piotr chciał wam przekazać. Na konferencji pamiętam, że twoje wystąpienie trwało 75 minut i tak gdzieś tam goniliśmy cię z czasem, bo były kolejne wystąpienia. Na kanale nie możemy tego pokazać, żeby ten film nie został usunięty, ale jest możliwość zobaczenia zapisu z naszej konferencji. Specjalnie to wszystko nagrywała ekipa filmowa, żebyście mogli zobaczyć to, co pojawiło się na konferencji, cały wykład z całą ilością danych na prezentacji, źródeł, wiele tego jest. Wszystko możecie sobie w linku pod filmem kliknąć i za naprawdę symboliczną kwotę zobaczyć całą konferencję, bo to jest cały dzień wykładów, między innymi wykład Piotra. Także tu zrobimy przecinek, a szukajcie na kanale naszym wkrótce też drugiego odcinka, bo za chwilkę drugi taki odcinek nagramy. Dzięki wielkie, Piotrze, za całą twoją wiedzę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie wartościowy. Jeśli ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, daj komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.